Cześć, witajcie na kanale Kolba TV, ja jestem Morden i dzisiaj będziemy gotować w terenie. Jak widzicie, mamy zimę, nasypało śniegu, temperatury ujemne lub bliskie zeru i właśnie w tym czasie, w czasie jakichś właśnie bushcraftowych wypraw czy po prostu turystycznych, ważne jest to, żeby się napić jakiegoś ciepłego napoju, zjeść ciepły posiłek. Na szlaku nie zawsze mamy jakieś schronisko, zresztą w tej chwili mamy pozamykane niektóre rzeczy. Oczywiście można sobie zabrać w termosie na przykład kawę, czy w takim zaparzaczu. Już było ten film, na pewno wrzucimy Wam go w karcie. Można zabrać ze sobą ciepły napój. I oczywiście w takich warunkach nic nam nie zastąpi ogniska, ale jak wszyscy wiemy, nie wszędzie można takie ognisko rozpalić, nie zawsze jest na to czas. Więc korzystamy w terenie z różnego rodzaju kuchenek. Mamy tu kuchenkę na paliwo propan-butan, mamy kuchenkę benzynową, tak zwaną wszystkożerną i mamy kuchenkę składaną, tak zwaną śmieciówkę, w której możemy palić właśnie jakieś gałązki, szyszki. My dzisiaj będziemy używać paliwa stałego. Kuchenka gazowa w zasadzie jest najlepszym rozwiązaniem. Jak widzicie, teraz nam się pali fajnie, ale gdy temperatury robią się ujemne, zdarza się tak, że nie da się na takiej kuchence ugotować obiadu, ugotować wody na herbatę. No my sobie zrobimy właśnie teraz wodę na herbatę. Na gazie udało nam się ugotować wodę na herbatę, ale gdyby temperatura była kilka stopni niższa, moglibyśmy mieć z tym problem, dlatego idealnie sprawdzi się kuchenka benzynowa. W tej kuchence oprócz benzyny możemy użyć nafty, może to być benzyna ekstrakcyjna, taka benzyna, jaką tankujecie do swojego samochodu, czyli 9,5. Tak samo jak diesel, czyli olej napędowy. Kuchenka bardzo uniwersalna, paliwo dostępne w zasadzie na całym świecie, na każdej stacji benzynowej. Warto taką kuchenkę na pewno mieć też ze względu na jakieś przygotowania na ciężkie czasy. Wszyscy prepersi pewnie gdzieś mają właśnie takie kuchenki na wypadek awarii gazu czy prądu. Myślę, że to się idealnie sprawdza. Ta kuchenka jest taka fajna, że tutaj mamy albo na mały kubeczek, albo na większy garnek przystosowane. Mamy taką pompkę, którą sobie musimy po zalaniu paliwa zapompować. I teraz z tą kuchenką jest taki problem, że trzeba z nią uważać. Bo gdy zalejemy za dużo paliwa, zacznie nam tu buchać taki wielki płomień, więc najlepiej jest sobie odsunąć wszystko, co mamy w okolicy, tak żeby nam się nie przypaliło. I jeżeli ten płomień zacznie nam buchać, najlepiej jest tym zaworem po prostu skręcić, poczekać, aż się wszystko wypali, odkręcić go ponownie, zapalić, wtedy będziemy mieli bardzo fajny płomień. Zresztą zobaczymy, jak nam to wyjdzie w tej chwili. Kuchenka składana Outrest, jak wiecie, można w niej palić gałęziami, szyszkami. Robiliśmy to w filmie, w którym prezentowaliśmy Wam zaparzacze turystyczne i ekspresy Wakako. Dzisiaj użyłem paliwa Fire Dragon, paliwo stałe, które można użyć z taką kuchenką. Można sobie używać z innymi takimi wojskowymi kuchenkami, czy nawet wsadzić je pod dwie cegły, na której umieścicie garnek, czy nawet jakieś kamienie, w zależności gdzie wędrujecie, gdzie akurat się znajdujecie. Mamy takie paliwko stałe. Jak widzieliście, gotować w terenie można na różnych palnikach, na różnych kuchenkach, w zależności od pory roku. Wybieramy kuchenki gazowe, benzynowe, wszystkożerne czy paliwo stałe. Wszystkie linki do produktów, które tutaj dzisiaj użyliśmy do gotowania tych wszystkich kuchenek, oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was kolejne. Przywalcie w dzwona. Ja już więcej nie przedłużam. Dzięki za uwagę. Cześć!